Coś dziwnego tutaj się dzieje, ale przy takim upale może być niezła jazda. Dotarliśmy na miejsce do naszego apartamentu. Widać, że to jest nowoczesny i luksusowy budynek. Dotarliśmy na miejsce do naszego apartamentu. Banany rosną tutaj. Zobaczcie, jakie tutaj góry są. Widać, że to jest nowoczesny i luksusowy budynek. Mają piękny ogród, basen, hamaki. Takie teraz budownictwo mają w Hiszpanii. Ale problem był z tym kodem. Te zamki są tak wrażliwe. Chyba pół godziny żeśmy próbowali. W końcu zmienił na inny kod. Ale nie wiem, czy to w ogóle będzie działać. Ale mniejsza z tym. Tu mamy w pokoju praktycznie łazienkę. Za szkłem. Jak sobie ktoś wybierze. Widoki są na miasto. Także widok jest taki. Balkon jest bardzo duży. No i to są wieżowce. No po prostu wieżowce. Tu niektórzy mają na balkonach hamaki. Tutaj są gdzieś sklepy. Nawet widzę Carrefour. O, tam mamy sklep Carrefour. Także takie widoki. Miasto ogromne, ogromne. Coś, co ja nie jestem przyzwyczajona. Wam powiem, przeraża mnie to. Ale tu jesteśmy wysoko, na 4. piętrze, także w głowie mi się zakręciło. Zobaczcie, tu mamy basen. I mają panele słoneczne, tak wszystko tu jest zrobione. A tam widzicie, trawa sucha, uschła. Takie wielkie rondo. Także tutaj zjechaliśmy z tej drogi i nie było trudno znaleźć ten apartament. Po prostu żeśmy na rondzie tutaj przyjechali dookoła wieżowca. Gdzieś tutaj niedaleko jest stronę morza. Ale widok mamy na miasto. Morze pewnie gdzieś w tamtą stronę będzie. Także przejdziemy się tu i musimy jakiś sklep ogarnąć. Pokażę Wam dalej, jak tu wygląda salon. To jest strasznie gorące, słuchajcie. Strasznie gorące. Salon jest duży. To jest cały apartament. Za 80 euro. 10 euro dodatkowo płatny parking. Także wszystko wygląda ładnie, jest nowe. Tu kuchnia. Zaraz zobaczymy, czy mają jakieś garki. I co? Tu jest wejście do łazienki z tej strony. Jeszcze jedną łazienkę, taką oddzielną. Także mamy 2 pokoje i 2 łazienki. Wygląda wszystko ok. Tu mają pralkę i schowek na miotłę. Ok. Suszarka. No ale my tu tylko na jedną noc. Mikrofalówka. Zobaczymy, co tu jest. O, nie bardzo to wszystko czyste jest. Ale jest. Ok. Dobra, coś tu mają. To jest nowy blok, nowe apartamenty. I tak to wygląda. Jakieś talerze są, bo to będzie na czym jedzenie zrobić. Lodówka jest też, że już swoje tam powkładałam. No najładniejszy z tego wszystko jest widok. Nie wiem, czy widok. Tu mają szybę pękniętą. Zobaczcie, Benidorm. Ogromne miasto, widziane oczami kogoś, kto w dużym mieście nigdy nie mieszkał. Tu mamy duże sklepy. Nie wiem, czy tam przejdziemy. Tu jest jakiś Carrefour Express, to możemy iść. No i idziemy do Aldi, wielkie budynki. Jest 37 stopni. W ogóle w Hiszpanii mają po 43. No, blok jest taki nie do końca wykończony, bo to jest nowy budynek. Niby wszystko pięknie wygląda, te klamki na te kody, ale to jest nie za fajne otwieranie. Nie ma tak prawdziwy klucz. Ostatnio właśnie w Hiszpanii zabrakło prądu, więc nie było jak windą zjechać, nie było klimatyzacji. Także, no i teraz będziemy przechodzić. Tutaj jest sklep. A koło tego jest elektrownia jakaś. Zobaczcie, transformatorownia, czy jak to się nazywa, tutaj w samym centrum. Jak to wygląda. Zobaczcie, to wszystko musi to, oni chyba to robią, oni to musi zasilić te wszystkie wieżowce
Tam wysoko winda idzie na ten wieżowiec. Coś. Ja wam powiem, żebym się bała tam na tą windą jechać. Te budynki tak wysokie. Dla mnie to jest dosłownie zawrót głowy. Wiecie, ja nieprzyzwyczajona jestem do dużego miasta. W ogóle nie lubię dużych miast. Nie lubię dużych miast. Nie lubię. No po prostu. No. Ja wiecie, swój ogródek tam, warzywka sieje i tak dalej, nie? Mam kawałek swojej ziemi. A te wielkie miasta, te betonoza, to mnie przeraża, po prostu przeraża. Zawsze zostajemy gdzieś tam w jakimś fajnym miejscu, a tutaj postanowiłam, że zostaniemy dla odmiany i zobaczymy, jak to jest w dużym mieście. Idziemy do Aldika, słuchajcie. Jak dla mnie to jest trochę przerażające. Ten drugi budynek obok to nie wiem, chyba z 30 pięter ma. Ja wiem, że są większe budynki, tamten wygląda na większy, ale no nie chciałabym mieszkać tam na takim piętrze. Zobaczcie tam następny, chyba w stronę oceanu. Gdyby nie te 37 stopni, to może byśmy sobie zrobili jakąś wycieczkę, nie wiem, zobaczymy. Na pieszo chyba, jakiś kilometr. Jak się ochłodzi. Tu powinno gdzieś wejście być do Aldika, tam widzę. No. Ogromne. Słuchajcie, no jak ktoś mieszka całe życie w miejscu, gdzie bloki są najwyżej 4-piętrowe. No ja tam kiedyś byłam w Warszawie. Jak mnie ktoś ogląda z Warszawy, słuchajcie, to się będzie pewnie śmiał. No ale nawet mieszkając za granicą i w Irlandii i na Wyspach Kanaryjskich, to my takich wysokich domów nie widzimy. Nie widzimy. No dobra, idziemy trochę po sklepach połazić. Tu jest Aldi, pójdziemy do Aldiego. Musieliśmy taką windą przyjechać. No. Idziemy, zobaczymy, co tu Aldi ma. Jesteśmy w warzywniaku najpierw. No to słuchajcie, jesteśmy na tym apartamencie i teraz tak. Jest taki garnek. Nie wiem w ogóle, czy to można garnkiem nazwać. Ogromna patelnia. I gar. Taki do gotowania bigosu. Mogłabym iść po swój mały garnek do samochodu. I po swoją patelnię. I chyba tak zrobię. Bo mam zamiar zrobić kalafior. Mam ziemniaki, bułkę tartę, cebulę i jajka. Jak myślicie, co z tego będzie? Najpierw muszę obrać ziemniaki. No i taki to obiadek dzisiaj na szybkiego. 2 jajka sadzone, ziemniaki w plasterki i kalafior z bułką tartą. No słuchajcie, to jest taki widok z balkonu, nie? Tutaj widać te wszystkie wieżowki dookoła i tu taka budowa niedokończona, o tu. Gdzie jest ten mój palec? Tu jest taka budowa. I tam w środku są domy. I to tak wygląda, że oni chcieli ich zamknąć po prostu i wykurzyć stąd. Bo tu jeszcze też te domki są, to jest taki kwadrat. I tutaj może to protestowali i nie udało im się. No a tu pod spodem jest basen do tego budynku. Tu mają takie hamaki w ogrodzie. W ogóle chyba pójdziemy tam zobaczyć, bo tam wygląda, że jest fajnie, takie ogrody. No. A ja kicham, normalnie kicham, mam alergię. I tam poszliśmy do Aldika, tam na rogu, prawo. Ale tu jest jeden wieżowiec taki. I tutaj, nie wiem, jest taka winda, która na zewnątrz jeździ. Nie wiem, czy to nie jest jakiś punkt widokowy. To jest taki ogromny wieżowiec tutaj. Czy tam nie można pójść na ten wieżowiec i sobie zobaczyć na te widoki. No i tutaj przy jacuzzi takie można sobie, woda sprawdzona, ciepła. Tu są takie można sobie usiąść na hamaczkach. No i co, tu mają taki ogródek jeszcze zrobiony fajny. Elegancja Francja. Tu prysznic. No tylko, że strojów nie mamy.
żadnych nie wzięliśmy, nie przypuszczałam, że tu takie miejsca będzie. Chociaż tu w Hiszpanii praktycznie wszystkie te bloki mają baseny. W tamtym ostatnim miejscu, gdzie byliśmy, to też był basen. Idziemy na Miacho. No i tutaj jeszcze mają saunę. Jacuzzi i saunę mają, zaraz wam pokażę. Mają takie, tutaj mają też. O, ale ta woda jakaś taka nieprzezroczysta, więc nie wiem. A tu mają też saunę. No idziemy tutaj do budynku, mają tutaj też maszynkę, jakby komuś zabrakło. Obkamerowane to wszystko. Banany podlewa. Zobaczcie, tutaj w tej dżungli betonowej tych wieżowców jeszcze gdzieniegdzie pozostały takie domki wiejskie z ogródkami. Taka oaza prywatności. O, nawet tutaj w tym ogródku mają cytrynki na drzewkach. I to w tej dżungli. Parę takich domków tutaj zostało, zobaczcie. Każdy ma kawałek tutaj podwóreczka. A zobaczcie, a tu jest pieprz. Drzewo pieprzu. Czerwone. No i idziemy tak, zobaczcie, w tę dżunglę betonową. A tam u góry Inda jedzie w tym wieżowcu. Tam to bym nie pojechała, bym się bała. Tu jest jeden ten z zielonymi dachami wieżowiec, który widzieliśmy z naszego balkonu. Niektóre domy wyglądają na opuszczone, palmy zaniedbane, takie uschnięte. Miasto jest głośne. Zobaczcie, jakie tu mają śmieci powywalane. To wygląda na opuszczone, ten teren. Jakaś buda została dla psa. Zobaczcie, to wszystko jest tak zniszczone, zrzucone, te ogrody, zaniedbane. Tu może był jakiś hotel albo coś, to tak wygląda, że ten teren do kogoś należy, ale jest opuszczony, nie? Bo tu wszystko zaniedbane. I to w centrum miasta. Pewnie ktoś to zbankrutował specjalnie, a potem to ktoś kupi za małe pieniądze. Zobaczcie. To były hotele. Ale tam chyba ludzie jeszcze mieszkają, bo to tak wygląda, że tam ktoś mieszka, tam pranie wisi. Widać, że tutaj ktoś to sobie zagospodarował, te ruiny. Zobaczcie, tu banany wszędzie rosną. Spójrzcie na te wieżowce. Się zbliżamy do centrum. Siedliśmy sobie na ławce tutaj na chwilę, żeby zobaczyć na ten wieżowiec, a tam jest ta winda. Musimy zobaczyć, co to jest za wieżowiec w ogóle. O, winda akurat schodzi na dół. To jest takie centrum. Ludzie sobie tu żyją i mieszkają w tej dżungli betonowej. Słuchajcie, no na pewno tych, co mieszkają w mieście, zdziwi to, co ja mówię, ale dla mnie miasto właśnie takie jest. To jest dziwne zjawisko. Ja nie rozumiem, jak można mieszkać w takim wielkim mieście. Ja owszem, do miasta, to nie, że ja bym w mieście nie bywała. Ja bywałam w mieście na zakupach, na załatwienie spraw, ale uciekałam z powrotem do swojego domku z ogródkiem. Tam u góry ludzie są na tej windzie, widzę, jak ludzie się dosiadają i ja to bym wam powiem, strasznie się bała. Nie wiem, ile to ma pięter. Tam u góry ludzie są. No a za moimi plecami mamy Mercadona. No przecież, najlepszy sklep w Hiszpanii. Mercadona. No Benidorm, no to tutaj dużo turystów z Anglii przyjeżdża. Idziemy w stronę oceanu. Może nam się uda dojść. Samochodem to jakieś 9 minut pokazywało na mapie. No ale my się przejdziemy. Bo wiecie, samochodem już jedziemy tyle godzin codziennie, to już nam się buja w głowie. No, jak idziemy tutaj, to oprócz tych widoków, to są inne doznania, zapachowe tak zwane. Tu są jakieś drzewa, które wydzielają też zapach jakiś tam lepszy albo gorszy, ale chodniki śmierdzą. Chodniki śmierdzą uryną. Po prostu. Nie wiem, czy to zwierzęta się załatwiają, czy ludzie. O, tu
tutaj ten wieżowiec. No i idziemy dalej. I wcale się nie dziwię, że tu jest 37 stopni. Teraz trochę zelżało, bo to już jest po godzinie 18. Ale jeżeli ten beton się tak nagrzeje i te okna są tak skierowane w stronę słońca w tych budynkach, to nie dziwne, że tu jest tak gorąco. Zobaczcie, trochę zieleni niby jest, ale ta zieleń jest wyschnięta. Patrzcie, nie ma trawy w ogóle. A to dopiero jeszcze nawet lato się dobrze nie zaczęło. A te drzewa już schną. Idziemy i nie wiemy gdzie. Jest tam taki fajny punkt widokowy, na który można wjechać samochodem. Zobaczymy, czy nam się uda, bo jest, no nie będę oszukiwać, no jesteśmy zmęczeni już tą drogą, tak, bo jest gorąco. Dlatego też nie jesteśmy najmłodsi, no to też kondycji nie mamy. A w ogóle to nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur. Zobaczcie, jakie te bloki są, no brzydkie. No brzydkie. Takie wysokie, ale jakieś takie dziwne. Mi to przypomina klatki dla, nie wiem, królików. No, ludzie muszą tak żyć. No i mieszkania są w środku fajnie, no ale w takim wieżowcu mieszkać. Jeszcze te mniejsze domy. No, nie wiem też, czy idziemy dobrze, ale idziemy. Słuchajcie, Benidorm, oglądamy. Gdzie masz domy na palach? A tu są domy na palach, tak, jakieś mieszkania. Tutaj pewnie, tak, tu wygląda na to, że jest zalewowy teren jakiś. No i taki delikatny wiaterek jest, delikatny. No na Fuercie byłby trochę lepszy i pewnie by było z tego powodu od razu lepiej. Nawijam, no bo co mam nawijać? Słuchajcie, no tak ja widzę miasto. Ja widzę miasto. Idziemy, słuchajcie, w stronę oceanu na nawigacji. O, tu pisze Tossal de la Cala. Tossal, o, Kosal. No i tutaj idziemy takimi bocznymi liczkami do tej plaży i tutaj podlewaczki już włączyli, te co podlewają właśnie te trawniki. No i jest troszkę, tak wiecie, w cieniu. No a tu każde community, czyli wiecie, osiedle ma swojego ogrodnika i ogrodnik musi dbać o te ogrody. I to samo na Fuerteventurze też mamy ogrodników dwóch i oni dbają o te wszystkie kwiaty, które tam mamy w ogrodzie, oczyszczenie basenów i tak dalej. No to jest taka składka comiesięczna i właśnie się składa na to, że ktoś tą pracę wykonuje. Żeby wspólne części użytkowe były ładne. I także widzicie, każde tutaj takie miejsce blokowe ma swój parking ogrodzony. No i tu widać zza płotu ten wieżowiec z tej strony. I inne wieżowce obok, które są o wiele niższe od tego. Wszędzie na parterze kraty w mieszkaniach. No i też tutaj mają, zobaczcie, ogrody z takimi ładnymi drzewami. Mają wspólne części ogrodowe. Całkiem nawet to fajnie wygląda. I każdy ma na balkonie kwiaty jeszcze. Bardzo ładnie to wygląda. Ale ile tu wody idzie na to, żeby to wszystko podlać, żeby to ładnie wyglądało, bo tu susza. Idziemy dalej. Tutaj są takie znaki żółte. Plaża ponięte. Idziemy według tych strzałek, bo tak szczerze mówiąc byśmy nie wiedzieli, jak tutaj trafić do tej plaży. No, samochodem byłoby tylko 9 minut, a na piechotkę to z pół godziny będzie. Ale już widać te wieżowce skierowane w stronę oceanu. A tam u góry jest punkt widokowy i można by na to wejść, ale też samochodem można tam wjechać. Zobaczcie, jakie mają piękne ogrody w Hiszpanii. Piękne ogrody mają. Widzicie? Już stąd widzę, że świetny widok. Ale cudo. Zobaczcie.
Zobaczcie. Na plażę. Na tej skale, no cudownie. No, powiedzcie sami. Tak trochę przybliżę. Także my teraz idziemy z górki, to znaczy, że będziemy musieli wracać pod górkę. Zaraz się chwilę. No i zobaczcie, jak tu wygląda okolica. No jak ktoś mieszka w Hiszpanii, bo są Polacy, którzy mieszkają w Hiszpanii, to dla nich nic nowego. Wiecie, no każdy kraj jest inny. Ja na przykład znam Irlandię i wiem, jak Irlandia wygląda. Hiszpania jest całkiem inna, jeżeli chodzi o zabudowę. Tu jest pokazane, że idziemy na archeologiczne schody. To musimy iść w tą stronę, tylko gdzie tu jest chodnik? Zobaczcie, tu jest taki widok z tej strony. Musimy tam dojść do góry, tam na górę, żeby tam wejść. Ale nie mamy pewności, którędy. Zobaczcie tutaj na tą panoramę miasta. Ktoś tu ma tutaj piękny widok. Mówi mi nawigacja, że mamy iść w lewo, więc pójdziemy w lewo. Zobaczcie tam na tą panoramę. Jak na tych widokówkach. Te wieżowce zbudowane przy takich pięknych górach. Zobaczcie. Kwiaty. Właśnie te kwiaty są przy autostradach w Hiszpanii. Dalej się wspinamy pod górę. Pocimy niemiłosiernie, bo jest 30 parę stopni. Nie ma wiatru. Idziemy na ten punkt widokowy. Wszyscy jadą samochodami, a my idziemy na piechotę. No i tutaj też jest parę domków takich mniejszych. 2 kondygnacje. No i te wieżowce. A tam w oddali widać góry. Piękne. Tu prawie żeśmy już weszli na tą górę. Zobaczcie, jak niektóre bloki są usadowione przy samym brzegu morza. Oj, tam taka góra jest. Piękna skała. Zobaczcie. Ale my idziemy jeszcze dalej. Zobaczcie, żeśmy tutaj jeszcze nie podeszli pod tą górę. Idziemy dalej. Ale widoki stąd są świetne tej części. Gdzie my zostaliśmy, gdzieś tam jest nasz apartament. Nie widać go, bo on jest mniejszy niż te wszystkie. Ale widok na tą górę mamy właśnie z okna w kuchni. Także pięknie. Tutaj akurat ogrody są też piękne, zadbane. Wszędzie mają miejsca parkingowe zamykane, żeby nikt tutaj z turystów nie parkował. Nie wiem, czy widzicie, ale tu taka chmura się buduje. Ale z góry kto nas wychowuje? O, jestem ciekawa, czy nas coś nie złapie, bo tu od tych gór to wiecie, jak byliśmy na promie, to się takie nawałnice porobiły, że gradem sypało. Słuchajcie, już dochodzimy tutaj do tego miejsca. No, mówię wam, trochę sapiemy, bo jest strasznie duszno. 37 stopni dzisiaj było. Nie wiem, ile jest teraz, ale na pewno te 35. Chociaż słońce się schowało za chmurę i dziwna chmura się taka wybudowała. I wam powiem, że wygląda na jakąś komórkę burzową. Może się przekształcić w jakąś komórkę burzową i chyba będzie trzeba się ewakuować. No i tutaj na samej górze jest taka wieżyczka. A my jesteśmy w Benidorm. Ja zawsze przekręcam to nazwę. Doszliśmy, powiedziała mi nawigacja. Benidorm, a ja zawsze mówię Benidorm. Ale pewnie widoki to są teraz piękne. Zaraz zobaczymy. Tu jeszcze nic nie widać z tej strony, bo są dachy. A tu dopiero jest widok stąd. Było warto tu przyjść, słuchajcie. Ale tam dziwne chmury się budują. Mówię wam, tutaj taka jakaś chmura się dziwna buduje. No, kto się zna na chmurach, to powie. Zobaczcie. Piękna panorama. Coś pięknego. Weszliśmy tu. Nie było łatwo. Niby taka zwykła górka i podgórka, niby nic takiego, ale nie przy tych temperaturach, słuchaj. Udało się. Weszliśmy. No. A tutaj mają jakiś posąg Maryi. Hiszpania to kult maryjny. Wszędzie przy wodzie
mają właśnie takie kapliczki. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda tutaj na dole. Kolor tej wody. Ludzie siedzą w wodzie, no przy takim upale to tylko siedzieć w wodzie. Zobaczcie, jaka długa plaża. Piotr Pająk tutaj był w swoich filmach, chyba mi się wydaje. I dronem tu latał po tych plażach. Też oglądam, bo on to naprawdę wyczyn robi, jeżdżąc po tym świecie. My tylko jedziemy z Fuerteventury do Polski przez 8 dni, czy tam 9. Jesteśmy wykończeni podróżą. Podróże wykańczają, dlatego człowiek potrzebuje takiego odpoczynku jednego dnia, choćby w dobrym miejscu, czyli dobre, wygodne łóżko. Ale pięknie. Zobaczcie. Cudnie. Spójrzcie na te widoki. Zobaczcie, jakie tam na dole mają baseny. W ogóle Hiszpanie wszędzie w blokowiskach też mają baseny. Jeszcze raz widok na to. Słuchajcie, będziemy stąd uciekać, bo jest tak duszno, że tu naprawdę się buduje jakaś burza i naprawdę może być bardzo ulewna ta burza. To lepiej uciec. A zostało nam jeszcze pół godziny, a tutaj się coś, żeby dojść do domu. No, coś dziwnego tutaj się dzieje, ale przy takim upale może być niezła jazda. Wam powiem. No ale te widoki są tak wspaniałe, że aż żal stąd iść, bo no coś pięknego. Dobrze, że ja sobie to nagram, bo jak to potem opowiedzieć komuś, że było tak fajnie i tyle fajnych rzeczy zobaczyliśmy. No nie da się. Ktokolwiek ogląda mój kanał, tam parę mam takich przyjaciół, którzy to oglądają od końca do początku, od początku do końca. No i dziękuję Wam, że jesteście z nami w tych podróżach. A inni mogą nie chcieć tego oglądać, bo co to tam? Jakaś starsza pani nagrywa swoje wrażenia i odczucia z miejsc, które odwiedza. Zobaczcie. Jeszcze raz na ten widok i będziemy stąd się ewakuować. Ale warto było tutaj się wczłapać. Słuchajcie, ale tu jest jeszcze dalej. Trzeba tam jeszcze wyżej wejść. Ja bym chciała zdążyć przed tą burzą. Podejrzewam, że będzie burza, bo to może być gwałtowna burza. Wiecie co, to jest niesamowite, jak z takiej góry wygląda miasto. Takie ogromne miasto. I te odgłosy. I to wszystko tam pod tą górę idzie tam dalej. Te domy. Ogromne miasto. A tu trochę widoczków jeszcze z tej strony. A widzicie tutaj? Widzicie tego gostka, ptaszka, który tu siedzi? Wczoraj też takiego widzieliśmy, też nagrałam. Jeszcze idziemy wyżej, słuchajcie. Takie widoki. Niemożliwe. Niesamowite widoki. To prawie by dronem tutaj polatał, to by podobnie może miał. No, dron trochę wyżej lata z góry. No, ale ja drona nie mam i nie umiem używać, więc nagrywam Wam z telefonu po prostu. Zobaczcie, jesteśmy jeszcze wyżej niż tam na dole byliśmy przed chwilą. Zrobię parę zdjęć. Jeszcze takie widoki na koniec z tej strony. O, latające mewy. Zobaczcie, jaka tutaj się komórka burzowa buduje i już grzmi. Nie, musimy sobie ewakuować się stąd, bo już zaczyna grzmieć i wiecie, no z tego to jak lunie, to będzie... Idziemy. Słuchajcie, o już nawet ten, był grzmot, a my jesteśmy na takiej górze. Nie, słuchajcie, grzmi i błyska. Gdzieś tam jeszcze w oddali, ale no mamy trochę przejścia. A jak tu lunie, to ja nie wiem, jak my trafimy. Muszę nawigację ustawić. No a tutaj zobaczcie, dopiero pod wieczór Hiszpanie wychodzą sobie. Byśmy się w tym gąszczu
Zobaczcie, tu jest ta winda. U góry stoi. No i powoli znowu wróciliśmy do tego punktu tutaj, gdzie jest ten wieżowiec ogromny, co widać było z naszego balkonu. No i tu obok jest hotel 4-gwiazdkowy. Jak on się nazywa? Widzę. No już jest taki wieczór, bo jest prawie 20. Trochę się zrobiło lżej. A tu mamy Mercadonę, przed którą żeśmy usiedli na początku tego filmu. No i w Mercadonie jesteśmy. To tam byliśmy dzisiaj, na tej górce. To kawałek tutaj widać. A i tak to wygląda wieczorową porą. Jednak jeszcze ten deszcz na razie nie spadł. Nie wiadomo, czy będzie. Tak tu wygląda Benidorm z rana. Jeszcze spokojny, jeszcze cichy. No niestety wczoraj trzeba było włączyć klimatyzację, bo się nie dało spać tutaj w tym budynku. No te okna takie oszklone, wielkie. No i gardło trochę zawalone. Ależ pięknie. Tu by chciał słuchać o moim gardle, kiedy jest takie piękne widoki. Ale tu w międzyczasie jajka sadzone będą. Wiecie, na szybko. Wczoraj robiłam tortillę, zajęło to za dużo czasu. I tu fasolkę taką z puszeczki. Jak to jedzą Anglicy, Irlandczycy. No i my też tak zjemy dzisiaj. Bo droga przed nami dosyć długa. Wiecie, jak to w drodze gorąco, nie chce się jeść. To na krótkim postoju sobie śniadanko zjem. My dalej jesteśmy już we Francji.